Dzień dobry, ja jestem Nervarien, przed Państwem film na temat tego, co nam Riot zamierza zrobić w następnym sezonie. No bo w sumie mamy już końcówkę roku, powiedzmy, no jest wrzesień, ale sezon kończy się za 2 miesiące, no zazwyczaj sezon się kończy tak około 11 listopada, więc po 11 listopada możemy się spodziewać, że wejdzie to, co właśnie w tym filmie zaraz obejrzymy i chcę sobie po prostu to obejrzeć z Wami. Dać kilka swoich tutaj przemyśleń, swoich myśli. No jestem też ciekawy, co wy tutaj będziecie uważać na temat tego, co Riot zamierza, bo ciekawie to wygląda. Szczerze, ja osobiście jestem już trochę znudzony tym, co jest w lidze. No wiecie, no już jest tam, tak jak mówię, no końcówka roku powiedzmy, no ostatni kwartał. No końcówka to może jeszcze nie, ale wiecie jak jest. No i trochę nudy w LoLu są już po prostu. Zazwyczaj właśnie po wakacjach są już trochę nudy w LoLu i się czeka właśnie na Worldsy i czeka się na Preseason. Także tutaj nam w końcu raz przybliża, co zamierza zrobić, także obejrzymy sobie, co tu się będzie ciekawego działo. So let's recap. Zostawcie kciuka, zostawcie What's happened in League since last update? Oczywiście. Few keynotes. Season starts kickoff. No na razie the tylko Fiddlesticks podsumowanie. and Volibear's updates. The Shy Lilia. And now, Yone's grand return during the Spirit Blossom event. Now we definitely know which champions you date. We've also nearly finished releasing all the skins we promised for underserved champions earlier this year, with just 3 left for Nautilus, Ornn. Nowe skinki. Ornn chyba odkąd wyszedł, ani razu nie dostał skina jeszcze. Także taka sytuacja. Ornn and Skarner. Skarnerek chyba też dawno nie miał skina. League still has more in store, like the gunslinging marksman Samira, whose kit revolves around comboing with style. Samira jak coś będzie w następną środę na serwerach. Za głośno jest? Dobra. Sorry. Dobra, postaram się po prostu, wiecie, zatrzymywać film, jak będę chciał coś powiedzieć. O, może tak zrobimy. And she'll be coming out in the PsyOps event next patch. Today we're going to talk a little bit more about our gameplay plans for Preseason, which is about updating League's item system. And after that, we'll spend some time covering some of the recent work done towards curbing game ruining behavior. Jeszcze za głośno? Serio? Dobra. But before we jump into it, we just want to thank all of you for participating in the COVID-19 charity fundraiser. Players all over the world came together and raised over $2 million for global pandemic relief. From all of us at Riot, thank you for helping make a difference in our communities worldwide. No, piękna sprawa. Nie wiem, czy widzieliście, ale chromy właśnie były wypuszczone wtedy do Shena, Kedena, Akali, czyli te wszystkich tam lekarzy, pielęgniarzy, te skiny. No i przerzucili to na tą walkę z COVID-em, więc spoko, fajna opcja. Now let's get into our gameplay plans for Preseason. If you haven't heard, we're working on a complete overhaul to items in League of Legends. We've improved items and chunks over the years, but we've never really had the opportunity to take the time and do a full pass on the whole system at once. So going into the second decade of League, we want to make sure we're improving the foundations the game is built on, and just modernizing them over time so they continue to feel high quality. As a part of the update, we're also going to... Pierwszy look nowego sklepu. Troszkę inaczej to wygląda. Widać, że niektóre z ikonek jest pozmienianych. Znaczy w sumie większość jest pozmieniona tak naprawdę. Rybson. Dzięki za suba. Czekaj, bo tu YouTube jest nagrywany, a on się wbija. No ładnie Rybson. Reklamy sobie zrobił. Śledźcie Rybsona też na YouTubie oczywiście. No, to jest ten nowy sklep. Troszkę to inaczej będzie wyglądało. No, będzie trzeba się troszkę przyzwyczaić na pewno. Ale... No nie wiem, też nie wiem, aha, właśnie jutro w ogóle wleci film na YouTube'a z TFT i tam też właśnie pozmieniali niektóre ikonki itemów, no i to by wyjaśniało, dlaczego to zrobili. Lecimy dalej. A whole brand new shop interface that's easier to use and smarter about the recommendations it makes. The biggest change we're making is the introduction of a new type of item called Mythics. Mythic items are the cornerstone in your builds, with big effects that define your playstyle from game to game. Each Mythic also grants unique bonus stats to your other completed items, so they shape your build even after their initial purchase. You can only wield one Mythic item at a time, so you'll have to make careful strategic choices when deciding which one to build each game. So let's look at the Dobra, to jest ciekawy właśnie motyw, że macie te jakby główne przedmioty i jesteśmy ograniczeni tylko do jednego przedmiotu, więc jakby już na początku gry trzeba będzie zdecydować, co chcesz
zrobić w sumie i w co celujesz. I to mi się osobiście bardzo podoba, bo no często ludzie nie myślą po prostu, co chcą kupić. A tak to wiesz, popatrzysz na swój team i przeciwny team i będziesz mniej więcej, czy no musisz wiedzieć, co chcesz zrobić, prawda, do czego dążysz, co chcesz kupować i tak dalej, prawda. I teraz nam pokażę właśnie kilka przedmiotów i też sobie zatrzymamy właśnie na każdym z nich. Marksman mythics. Do you need to survive an assassin's burst or keep yourself alive from taking enemy fire? Then Crimson Shield Bow will give you the sustain and defense. Dobra, tutaj mamy pierwszy item i to jest, mamy AD, mamy prędkość ataku, mamy trafienie krytyczne. Z tego co widziałem, większość przedmiotów ma teraz właśnie 20%, a nie 25% jak jest aktualnie. Jeszcze lifesteala dali tutaj shielda z pedeka i do tego jeszcze kradzież życia na 8 sekund zwiększona. Także no totalnie wszystko jest tak naprawdę w tym itemie. Za 3400, ciekawe. I tutaj mamy jeszcze, co tam jest? Defense you need. O właśnie. I każdy item właśnie mityczny zwiększa też niektóre tam ze statystyk na innych przedmiotach, co jest w sumie ciekawe, w sumie interesujące. No i ten item no konkretnie się zapowiada. Nie ma jeszcze tych ikonek niestety, ale... Co to jest łuklerz w ogóle? Co to jest łuklerz? Jest takie słowo? To nie chodzi o puklerz w sumie? Tą tarczę? Dobre pytanie. Nie wiem, lecimy dalej. Or maybe you can trust your team to keep you alive instead go all in on raw DPS with the new Behemoth Slayer. Pogromca behemotów, też 3400, więcej AD. Prędkość ataku chyba też była większa. Kryty oczywiście. I co trzeci atak zadajemy true damage, czyli bardziej pod takie właśnie DPS-owe. Czy niby DPS-owe, ale dużo AD w sumie. Ciekawe. I w sumie zastanawiam się na przykład, no weźmy sobie taką Vayne. Co by wolał Vayne? Czy tamten item, który jest wcześniej, czy może to? Bo to by się kombiło, wiecie, z tymi boltami. Były też ciekawe. I tutaj na przykład dostajemy właśnie 5% obrażeń od critów z tego mitycznego przedmiotu, więc też troszkę inne podejście, prawda? For the games where you need mobility to dodge incoming threats and reposition Jeszcze raz, zobaczcie sobie, co Jinx zrobiła. Przyjrzyjcie się, patrzcie na Jinx cały czas. Behemoth Slayer. For the games where you need mobility to dodge incoming threats and reposition to make big plays, Gale Force's dash might be the tool you need. Ciekawa sprawa. Dali takiego jakby, no protobelta powiedzmy w sumie dla postaci AD. Spoko opcja do, wiecie, do repozycji. Taki trochę Lucian Dash po prostu dali. No ciekawe, no na pewno dla jakichś tam, wiecie, Ashek czy właśnie Jinx, jakaś, nie wiem, no wszystko co jest takie niemobilne, to myślę, że ten item może być bardzo fajny i na przykład na MF-kę mi się wydaje, że może być całkiem, kurczę, w pytkę, no. AD, prędkość ataku, kricik i do tego ten doskok i jeszcze to dodaje nam jakieś tam obrażenia i zwiększa nam jeszcze prędkość ruchu, więc też, kurczę, interesujące. No zobaczymy, to fajnie wygląda, prawda? Ale no zobaczymy, czy na pewno w grze to będzie aż takie w sumie potrzebne, wiesz? Bo to spoko wygląda na filmiku, ale pytanie, czy nie lepiej mieć tamtego shielda, albo też większy damage, a tak to mamy tylko odskok. No zobaczymy. Beyond Mythics, we're also assessing all 200 items in the current shop to ensure that they have a clear purpose, healthy gameplay, and are satisfying to use. For a lot of League items, they already hit this bar, so you can expect some classic items like Rabadon's Death Cap to remain nearly unchanged. For items that are falling a bit short, though, we'll keep their core identity intact, but update their design to meet the new standard. For example, Steric's Gauge will be about burst defense still, but tied more clearly to his teamfight strength. And in some cases, some items offered effects that were really far off the mark to salvage, overlap too heavily with other options, or whose intended purposes can be better served in other ways. And so we'll be saying goodbye to a portion of the shop. But you can rest assured that... No właśnie, tam jeszcze za chwilę powiesz, że 1/3 chyba przedmiotów będzie mocno zmieniona, ale ciekawy jestem w sumie, jakie itemy wylecą, bo chyba z tego co pamiętam nie powiedzieli tutaj, ale no troszkę itemów dołączy do tej, kurczę, części przedmiotów, które po prostu już nie ma, jest RIP. No zobaczymy, idziemy dalej. Those open spots will be put to good use. We'll be creating new items to fill gaps in the current system. Among other things, that means that... To jest ciekawy itemek. Mamy 80 AP, 400 zdrowia, mamy uścisk Azakana. Kurde. Że cel co sekundę otrzymuje obrażenia magiczne, równe 2% ich maksymalnego zdrowia, czyli coś w stylu tam maski bym powiedział.
i dostajemy właśnie pancerz i odporność na magię. Jeśli tam na kilku też wrogów, to się chyba zwiększa z tego co pamiętam. Więc taki idealny w sumie item pod Mordekaisera, prawda? Bo też dużo było narzekania właśnie ze strony graczy, że właśnie takie postacie AP, bruzerowe, czyli jakieś właśnie, jakiś Mordekaiser, jakaś Diana, nie wiem co jeszcze, w sumie coś by się znalazło na pewno, nie za bardzo mają co budować po prostu, więc no to jest właśnie taki item idealny pod właśnie takie postacie. Nas Czeka w sumie też fajne, myślę. Yep, we're finally going to be marking items that are specifically designed for AP Bruiser champions, like the Cursed Demon Helm. All in all, you can expect about a third of the items to remain nearly the same, a third to be similar but improved, and a third to be replaced with these new additions. For those of you whose eyes glaze over every time you open the shop, this is the update for you. We're going to completely revamp both the recommended and all items shop pages. We redesigned the recommended items page for players who want a more streamlined shop experience. No to jest ciekawe w sumie, bo te wszystkie polecane przedmioty, na pewno, no wydaje mi się, że dużo ludzi z tego korzysta, więc byłoby to spoko. Tylko kurczę, no wydaje mi się, że często to tak jest, że wiecie, Riot coś obiecuje, no dobra, robimy coś nowego, fajnego, będziemy to, wiecie, będziemy to pilnować, będziemy to tutaj uaktualniać. Często niestety coś takiego nie wychodzi Riotowi, niestety. Wprowadzają jakąś rzecz, a później się nie za bardzo tym przejmują, więc mam nadzieję, że rzeczywiście to będzie robione, bo myślę, że dużo ludzi na tym polega, aczkolwiek no każdemu polecam się nauczyć po prostu robić przedmioty, składać do każdej gry i tak dalej, i po prostu zrozumieć, na czym polega ta gra i jak się buduje postacie, ale no wiadomo, jest jak jest. No i będzie trochę szumić. No nic za mnie zrobię chyba, albo? Dobra, puścimy dalej. They want to choose between, say, Frozen Heart, Thornmail, or Randuin's based off the game state, but don't enjoy sifting through the shop to find those options. Recommended items will surface sets of item choices that adapt as the game progresses, and evolve patch by patch based on how the best players are building each champion. The all items. To jest ciekawe też podejście właśnie, że, a tutaj w ogóle nowy sklep, za chwilę to przejdziemy do tego. Fajne jest to podejście, to jest w ogóle, z tego co pamiętam w docie było coś takiego, że jest jakby sczytywany ze wszystkich tam gier na wyższym poziomie to, jak najlepsi gracze budują swoje postacie i to później właśnie wchodzi do rekomendowanych rzeczy. To mi się bardzo podoba. Fajne, że coś takiego zrobili i aż dziwne, że coś takiego wcześniej jeszcze nie powstało. No i mamy tutaj właśnie sporo nowych przedmiotów w sumie, na które warto myślę, że zerknąć, bo tutaj są jakieś itemy za 3000, które cholera wie co to jest. Mamy kropelkę za 400, mamy Shina za 700, mamy Oblivion Orba za 800, jest Negatron Cloak za 1200 i kolor mu zmienili. To jest w ogóle Void Staff, bo to widziałem już wcześniej. Magicka 1400, no jakby wiecie, no trzeba pamiętać, że to wszystko będzie pozmieniane w cholerę, także no dziwnie wygląda kropelka za 400, no bo w sumie to będzie item, który no, chyba się kupuje na starcie po prostu, nie? Zamiast Zoran's Ringa czy innego tam shielda, więc też ciekawe. This page is still for players who want quick access to as much of the shop as possible and rely on muscle memory to purchase items quickly. Things won't move around game to game or champ to champ, but will highlight current popular items to make them easier to. Czekajcie, to bym zatrzymał, bo jest kilka właśnie przedmiotów, które chciałbym tutaj zauważyć. Tutaj mamy te wszystkie mityczne przedmioty, prawda? No i jak widzicie, jest trochę tego. I będziemy mogli mieć tylko jeden z nich. Czyli każdy jest niemalże za 3000 albo więcej. To jest ciekawe. Tutaj rodowejdzie jest jakieś takie dziwne. Kurczę, dużo jest tego, wow. Naprawdę sporo. Ale jest też dużo tutaj nowych przedmiotów. Tu jest jakieś za 1000 coś, tu jest coś. Tu jest coś nowego, tu jest coś nowego. Banner of Command jest w ogóle. A tu jest coś nowego. Tu jest coś nowego, tu jest coś nowego. You can expect to see all of these items to make them easier tutaj to jeszcze swap. są. O, moment, cofnę. Tutaj jeszcze. To jest nowe. W ogóle to są ikonki z TFT, co ciekawe. To też jest Deathblade z TFT właśnie. Tutaj są te za 3000. Force of Nature w ogóle jest. Znowu, jakby, więc ciekawe. No jest trochę tych przedmiotów rzeczywiście. Tylko tak jak mówię, no na razie nie wiemy co jest co. Parę przedmiotów chyba tam jeszcze pokażę, z tego co pamiętam. Jakoś tak to było. Aczkolwiek pamiętajcie, no to dopiero wejdzie za 2 miesiące. Ponad 2 miesiące nawet, więc jakby wszystko co zobaczycie, to mogą i tak to pozmieniać. Przed chwilą właśnie widzieliśmy, tam na Reddicie trochę patrzyłem za tym tematem i
niektóre przedmioty jakby wyciekły, czy coś w tym stylu. No i już tam jeden rioter wyjaśnił, że dobra, że no wyciekło, ale ten item to już był, wiesz, miesiąc temu został zmieniony, więc jakby te statystyki nie mają znaczenia, więc no najlepiej poczekać i nie ma co na razie chyba się tam za bardzo w to wkręcać. Current popular A, jeszcze items to Divine make Sword them jest w easier ogóle, to o kurczę, spot. rzeczywiście. Wow. You can expect to see all of these updates on PvE soon for an extended testing period, and be on the lookout for an article with more details soon. No, jeśli chodzi o PBE, to myślę, że to dopiero wejdzie gdzieś w październiku, jak nie później nawet. Jakoś tak. No ja na pewno będę się musiał do wujka uśmiechnąć, może mnie tam wcześniej wpuszczą. Byłoby fajnie, ale no zobaczymy, czy się coś uda ogarnąć, bo no mówię, no ja jestem już troszkę znudzony rolem aktualnie. Znaczy no już jakby, wiecie, no cała meta jest rozczytana, że tak powiem. No i trochę już są takie nudy, więc chciałby człowiek coś nowego sprawdzić, zobaczyć i potestować po prostu. Intentional game ruining behavior has been a hot topic in the community recently. And honestly, this is just something we need to address more. In May, we committed to a large, long-term effort to tackle issues like champion select griefing, inting, and AFKs. And so towards the first point, the first change we tested was champion select reporting and muting. We wanted to give players a real way to respond to game ruining behavior before loading into the game. Pretty quickly, we found that many reports were coming from players whose teammates banned the champion they were hovering, so we added a confirm ban prompt. You'll still be able to go through the ban if you want. Sometimes, if you just really don't want to see a certain champion, that's what your ban is for. But the prompt makes sure you know it's a champ your teammate wants to play, so you don't ban them by accident. We'll also hook champ select reports into our overall report management and post-game penalty system. And so in the future, we'll work to expand that system to let us take action on champ select reports inside champ select. Czyli, że niby już będzie można reporta pisać w tym selekcie, co jest ciekawe. Ja w ogóle się zastanawiam właśnie, mam nadzieję, że za jakiś czas jakby pokażą, ile ludzi jakoś oberwało przez to, co zrobili w Champion Selectie, bo no trochę osobiście nie wierzę w to reportowanie przed grą właśnie. No ale zobaczymy, no ciekawy jestem, czy to rzeczywiście jakoś działa. With that, we shifted our focus recently to address in-game behaviors like inting and AFK. Our automatic detection systems are now identifying these behaviors at almost twice the rate as before, and we're working on more improvements to... Pięknie Riot pokazał Disco Nunu, ale już wcześniej mówiłem właśnie, że pokazali Ghosta, pokazali Cleansa, ale zapomnieli o trzeciej najważniejszej rzeczy w Disco Nunu. Disco Nunu jak się robi, to jeszcze się ma czerwonego trinketa. I wtedy macie taką lampę czerwoną nad sobą i tańczycie. I o to chodzi w Disco Nunu. Dlatego to jest disco właśnie. Nie pokazali disco. Ach, słabo. to catch cellular cases that are still slipping through the cracks. In addition to better detection methods, we're also exploring ways to sharpen the penalty system. And this may include things like stricter queue lockout times and ranked LP penalties. Finally, we know it's impossible to stop this behavior entirely, which is why we're looking into ways to at least make it less painful when it does happen. This includes improvements to the early surrender vote so you don't get stuck in a 4v5, and LP mitigation of ranked so you don't drop so hard for someone else's griefing. To jest bardzo fajne właśnie. W końcu takie podejście, że wiecie, ktoś wychodzi z gry, macie 4v5 od załóżmy 5 minuty, możesz dać FF wtedy i pewnie jeszcze stracisz mniej LP niż byś stracił. Aż dziwne, że coś takiego dopiero w 11 sezonie zamierzają wpuścić, no ale no lepiej późno niż wcale, że tak powiem, ale no jest to bardzo spoko, bardzo dobre. No nie oszukujmy się, jest super. I tak jak mówię, no aż dziwne, że tak długo to zajęło. We know there's still more work to do, but just wanted to share the progress so far, and we'll keep working to make real improvements in this space. While we focus on League today, there's also a lot going on in the League overall universe. For starters, we're just a few short weeks away from the start of our historic 10th World Championship, which is happening in China this year. The esports team has been working hard to plan another amazing experience for you all, and while you've already begun to see some of the content, we have a few more surprises in store. To jest ciekawe. Tutaj mogę coś już powiedzieć, że zamierzam właśnie Worldsy, no nie komentować, no bo komentować nie mogę oczywiście, ale będę robił tak zwane live view party, czyli będzie można wraz ze mną sobie oglądać na moim streamie Worldsy, choć na troszkę innej zasadzie. Będę to przybliżał jeszcze niedługo, ale jeśli ktoś śledzi LS-a albo I Will Dominate'a, no to dokładnie coś takiego samego zamierzam robić. Ostatnio już gadałem z Riotem,
że coś takiego mogę sobie robić. Także będzie można sobie Worldsy ze mną po prostu oglądać. Będę zapraszał też różnych gości. Już parę osób mam dogadanych, także myślę, że będzie fajnie. Także jak coś w październiku. Znaczy ja na pewno play-iny myślę, że ominę, tak mi się wydaje. Wątpię, żebym play-iny, wiecie, jakoś tam się bardzo wczuwał w nie, ale myślę, że większość października będzie pod znakiem Worldsów, także jak coś na streamy zapraszam. Tylko, że to będą pewnie godziny poranne, bo to jest wszystko w Chinach, więc jest jak jest po prostu. The latest set for Teamfight Tactics launches with patch 1019. In it, TFT Fates features a mythical fantasy world filled with all new champions, origins, classes, little legends, and arenas. Jak coś, TFT nagrałem wczoraj, jutro, czyli w poniedziałek będzie to na YouTubie, także jak coś, możecie sobie tam wtedy sprawdzić, jak to mniej więcej wygląda. Zagrałem sobie gierkę i mi się osobiście podoba ten secik 4 i myślę, że w Preseasonie trochę w to TFT sobie pogram. Tak mi się wydaje. Our friends on Legends of Runeterra recently released their latest expansion, Call of the Mountain, which adds Targon as a region along with 7 new champions. Beyond Karcianka, o której mam wrażenie, że sporo ludzi nie wie w sumie, a zaraz będzie rok w sumie, jak ta karcianka już wyszła. W piątek? Czyli co? Powiedziałem poniedziałek? No w piątek, 11 będzie TFT, tak. A samo TFT w ogóle wychodzi właśnie w następnym patchu, czyli w następną środę, czyli 16. Także 16 wychodzi TFT i wtedy też Samira będzie. Czy tam Samira będzie chyba parę dni później, chyba nie wiem, 17 albo 18 będzie Samira chyba, z tego co pamiętam. No i lore też dodatek był ostatnio. To mnie ciekawi bardzo. Ale nie ma żadnej informacji za wiele, więc co zrobisz? Finally, it's an exciting time for our friends on Wild Rift, so be on the lookout for more news from them. Tutaj, co do tej mobilki, no to właśnie też jestem w kontakcie z Riotem cały czas i powiedzieli mi, że Damian, jeśli tylko będzie opcja, żebyś to zagrał, to zagrasz. Także no na razie jeszcze nie można. No i czekam i no w sumie jestem ciekawy tej gierki na komórkę, bo no zapowiada się to w sumie ciekawie, że ma być to przyspieszone League of Legends, trochę takie wiecie, powiedzmy, znaczy urfowe to może nie, ale wiecie, no nie możesz mieć rozgrywki 40-minutowej na komórce, prawda, tylko będzie to troszkę szybsze, więc jestem ciekawy, jak to właśnie będzie wyglądało, także na pewno coś będzie na YouTubie z tej mobilki, jak już będzie coś wiadomo. We hope you and your loved ones are staying safe. From all of us at Riot, thanks for playing and take care. Dzięki. No i taki film, proszę Państwa, dało nam Riot Games. Wczoraj to wyszło, jeśli się nie mylę. No i co, fajne w sumie informacje, jest na co czekać. Tak jak mówię, no dopiero to będzie w Preseasonie, także Preseason dopiero gdzieś tam w listopadzie. W październiku, no możliwe, że na PBE już to wejdzie, także jak już będzie to na PBE, no to na pewno będę nagrywał, no bo też jestem ciekawy po prostu tego, jak to będzie wyglądało. Także no tyle, dajcie znać oczywiście w komentarzach, co uważacie, czy fajnie, czy nie fajnie, że się liga zmienia. Aha, jeszcze jedna rzecz, czekajcie, miałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz. W sumie dziwne jest to, że nie wspomnieli w ogóle o tym, że nie będzie już CDR-ów w ogóle w tej grze, tylko zmienia się to na Ability Haste, więc jest trochę inna tutaj, będzie inna matematyka w tam zmniejszaniu cooldownów, więc dziwne w sumie, że o tym nie wspomnieli, nie wiem czemu, bez sensu w sumie, tak naprawdę, więc to jest też spora zmiana, możliwe, że będzie jeszcze następny film o tym czy coś, także to też jest jedna z rzeczy. Jeszcze była jakaś jedna rzecz, którą miałem powiedzieć, ale nie pamiętam, no nieważne, na pewno jeszcze, wiecie, jest dużo czasu zanim to wejdzie, także możliwe, że będzie jeszcze jakiś jeden film czy coś, także taka sytuacja, dajcie znać w komentarzach, co uważacie, tyle, zawsze na streamy, inny film na YouTubie, jeszcze wam miłego dzionka, bye bye.